Siemka, ja jestem Adacho i gdybyście zapytali pewnego japońskiego mangaki, który w swojej ksywce ma słowo młody, ale tak naprawdę w ogóle młody nie jest, co jest lepsze od jednego Goku, pewnie powiedziałby dwóch Goku, więc manga Dark Hanzo, zawsze to czytałem, ale z tego co kojarzę to się nie czyta Dark Hanzo, tylko Dark Hans Zero, więc można to przetłumaczyć jako Ciemny Jan Zero. Hans to Zero, Hans to Jan, Hans to co? Chodzi o to, że mamy dalszą część mangi Goku kontra Goku. To nie jest coś, co już jest pierwszy raz na moim kanale, bo jeśli pamiętacie, w październiku bodajże zeszłego roku Michał, którego pozdrawiam i dziękuję, wrzucił pierwszą część tej mangi na grupę facebookową, natomiast jak się okazało, jest ona niedokończona. I dzisiaj będziemy kontynuować tę historię, ale żeby nie było tak, że ja będę was wrzucał do tej betoniarki po raz kolejny i nie będziecie wiedzieli, z czym to się je. Przejdziemy sobie szybko przez to, jak tutaj to wyglądało, bo podejrzewam, że część z was po prostu zapomniała, o co tutaj chodziło i jak ta walka się zakończyła, w zasadzie jak się nie zakończyła, tylko jak trwała. Mamy tutaj walkę Goku z Dragon Balla Super i Goku z Dragon Balla GT. Jeśli chodzi o momenty w historii, z jakich są wzięte te dwie wersje Goku, i już sobie wpadłem na pomysł, jak będę ich czytał. Goku z Dragon Balla Super to będzie Goku, a ten z GT to będzie Songo. No bo przecież wtedy wszyscy oglądali go na RTL-u 7 i to był Songo, super kosmiczny wojownik 4. stopnia i tak dalej, i tak dalej. Więc Goku w Ultra Instynkcie jest po walce z Moro, ma już troszeczkę pojęcia na temat tego, jak włączać pełen Ultra Instynkt, natomiast to nie jest ten poziom, który osiągnął w Sadze Grenoli, jak tutaj nam mówi Ciemny Jan. A jeśli chodzi o Goku Super Saiyanina 4, jest to ta jego najsilniejsza wersja. Więcej mówić wam nie będę. Oni tutaj ze sobą na początku gadali. Pokaż mi swoją moc. Goku SSJ4 rzucił się w stronę Goku Ultra Instynktowego. W zasadzie Songo rzucił się w stronę Gokiego tak zwanego. Goku Songo uderzył. Songo tutaj próbuje Goku atakować, ale ten bez problemu za pomocą Ultra Instynktu unikał jego ciosów. Mieliśmy zderzenie pięści, krótką wymianę ciosów i chwilę później okazało się, że tak jak Goku jest w stanie unikać ciosów Songa. Nie, no nie mogę. To mi się tak głupio mówi. Mój mózg nie jest w stanie przetworzyć tej informacji w taki sposób, żeby ona wypłynęła z moich ust naturalnie. Jak ja mówię Goku bije się z Songo, to w ogóle mi nie spływa po języku dobrze. No ale tak wygląda ta manga. Na tym ona polega. Okazało się, że Goku SSJ4, czyli właśnie nasz Songo, ma nieco większą kontrolę nad ki, niż się mogło początkowo wydawać. Chociaż ta scena była niesamowita. Te ciosy, które tutaj Goku wyprowadził w Songo, były dość imponujące. Ale chwilę później Songo kontruje 10-krotną Kamehameha. No i mamy ten tekst, którym praktycznie zakończyliśmy ostatni rozdział. Praktycznie, bo jeszcze jest jeden kolejny kadr, ale tutaj może nawet 2 kadry, ale jeśli chodzi o taką ważną informację, to jest coś, na czym zatrzymaliśmy się, czyli czerwona Kamehameha, jak daleko mogą pójść twoje limity. No i uwaga, to jest jedna z Tak? A moja czapka zginęła, to z daszkiem fajnie taka. No może Filip zabrał. Szedłem sobie do Chińczyka, kupiłem trzecią. No weź, no to poczekaj aż się znajdzie, a nie kupujesz kolejną. 10 zł to kosztuje. Tata zgubił czapkę. I zamiast poczekać, aż się znajdzie, kupił nową w Chińczyku za 10 zł. Mój tata mówił, że ostatnio w sklepie próbował zapłacić kartą i okazało się, że nie przechodzi i tak patrzy, a to dowód osobisty, więc... No dobra, jesteśmy w tym momencie, w którym zakończyliśmy ostatni rozdział, to nawet nie jest rozdział, ostatni odcinek. I tutaj Goku z Dragon Balla Super mówi, że to jest jedna z najsilniejszych kahamemech, które w życiu zobaczył. Goku SSJ4 wedle Goku z Ultra Instynktem może nie być aż tak silny, ale na pewno wie, jak dobrze kontrolować swoją ki. Mamy ten unik, ale Goku z SSJ4 wygląda na to, że doskonale wie, co robi. Więc Goku Songa naszego tutaj nie zaskoczy. Ja teraz skaczę do drugiej karty i widzę, że tutaj troszeczkę inaczej jest to przycięte. A, jeszcze nie wspomniałem o tym. Link oczywiście do autora znajdziecie w opisie. Ma on swojego Instagrama. Jeśli znajdę też jakieś inne jego strony, gdzie można go znaleźć, to też oczywiście wkleję. Dark Hanzo albo Dark Hans Zero w zasadzie. Co on tutaj zrobił? On skacze za to Kamehame... Aha! On się pojawił przed swoim własnym Kamehameha i odbił to Kamehameha w stronę Goku? Który teraz spogląda za siebie? Brygida! Nie jest w stanie chyba tego uniknąć Goku z Dragon Balla Super i próbuje zablokować ten atak, ale teraz ma ręce dwie zajęte. On miał cały czas taki strój z tym znaczkiem Whisa? Ty, ja muszę to sprawdzić, bo tak mi się teraz wydaje, że
Goku nie miał tego. Okej, ma ten strój. O, przepraszam w takim razie. A to nie rozumiem, dlaczego ma znaczek Whisa, skoro to było po Sadze Moro, a to jest taki strój, powiedzmy, z okolic takiej szampy, no nie? Sagi Resurrection of F, w zasadzie Resurrection of F i szampy. O, Goku zakłada Songo, zakłada Gokiemu Nelsona, a w zasadzie nawet nie Nelsona, tylko jakieś dziwne duszenio, dźwignię, nawet nie jest ani duszenie, ani dźwignię. Jak to jest możliwe, że ta małpiatka tak mocno tutaj pokiereszowała Ultra Instynktownego? Chciałbym zobaczyć, jak wychodzisz z tego mojego uścisku. Okej, błyskawiczna transmisja. Już miałem się czepiać tego, że Songo jest silniejszy jest szybszy niż Goku w Ultra Instynkcie, ale on użył błyskawicznej transmisji w momencie, w którym Goku miał zajęte ręce. I ten atak Goku, Songo, sorry, ja wiem, że mi się też miesza. Może jeden to będzie Son, a drugi to będzie Goku, albo jeden to będzie Gon, a drugi Soku. Nie. Jakbym był anglojęzycznym youtuberem, albo w ogóle mówiłbym po angielsku jako mój pierwszy język, to pewnie bym wymyślił bezbekową ksywkę pokroju Ultraku i Forku, bo oni w ten sposób skracają ksywki, no nie? W dokanie, jakie to jest po prostu przeraźliwie żenujące, jak są jakieś ksywki. Na przykład Super Saiyanin Goku jest skracane do Gotku, albo niebieski Goku to jest Bluku. Weź mi z tym, idź pan z tym. Tak czy siak, wygląda na to, że atak tutaj Songo SSJ4 doszedł do skutku. Jesteś szalony! Opuściłem swoją gardę znowu. Jeśli Wes albo Mirus, nie, jeśli Whis albo Merus zobaczyliby to, minęło dużo czasu, odkąd miałem tak dużo zabawy. Whis? Merus? Kim są ci ludzie? To są anioły, które mnie trenowały. Są naprawdę potężni. Anioły? Mój dziadek mówił o takich rzeczach. Myślałem, że to tylko historyjka. Dziadek mówił chyba o aniołach, jak mówił, że musi wracać do zaświatu w sadze tego turnieju, w zasadzie w tym małym arku turnieju baby, nie? Pici Angels, coś takiego tam mówił dziadek Gohan. To nie chodzi o takie anioły. Chociaż Vados, Margarita, Pici Angels, może o takie anioły też chodziło dziadkowi Gohanowi. Aha, o takie aniołki. Nie takie aniołki, mówi Goku z Dragon Balla Super. Hej, jesteś już przy swoim limicie, prawda? O czym ty gadasz? Mam wystarczająco dużo siły, żeby cię wykończyć, mówi Songo. Ale wygląda na to, że prowadzi w głowie jakiś monolog nasączony zwątpieniem. Ach, co za zły blef. Nie jestem w stanie go oszukać. Moja ki prawie się skończyła. Odbicie tej 10-krotnej Kamehameha kosztowało mnie wiele energii. A co gorsza, on nadal stoi. Stoi, nie opada. Magda Gessler. Wykończę cię! Zakończę tę walkę wszystkim, co mam, mówi Goku. Super Saiyanin 4, wokół którego pojawia się złota aura. Muszę przyznać, że kolorystycznie ta forma jest... zjada nosem i czymkolwiek, jakimiś innymi dziurami jeszcze dodatkowymi może zjadać Super Saiyanina 4 z Dragon Ball Daima. Zobaczcie, jak pięknie się komponuje kolorystycznie ta forma. Czarne włosy, czerwone futro, niebieskie frotki pas, żółte spodnie, złota aura, nawet te jeszcze tutaj eyelinery. No, ta kompozycja kolorów jest przepiękna. A, nie jestem pewien, czy to zadziała. Goku... On ma coś w pasie schowanego? Może guzik Zeno? Może Senzu? Co on tam może mieć? Może jakiś czopek? Co on tam ma za tym pasem? Senzu, ale nie bierze tego sam... Nie, no to jest Goku Posadzę z Moro. Posadzę z Moro, w której... nie będę wam spoilerował, bo będziecie mówić czekam na anime. No dobra. Co jest? To jest Senzu? Wierzę, że jesteśmy obaj w stanie przezwyciężyć swoje limity w tej walce. Więc jako, że jesteśmy tą samą osobą, prawdopodobnie jesteś w stanie, twoje ciało jest w stanie zaadaptować się do mojej ki. Czy może w takim razie Dark Hans, Ciemny Jan, tłumaczy formę Ikari Trunksa, który tak dużo przebywał w towarzystwie boskiej ki, że aż sam się stał trochę niebieski. Goku SSJ4 tak długo przebywa w towarzystwie Ultra Instynktu Goku, że aż sam stanie się jakąś boską małpą. Wow, boską małpą, patrzcie jaka ładna aura. To jest aura Super Saiyanina Goda. Co to za energia? Nie martw się, to boska ki. Moim pomysłem jest to, żebyś był w stanie, żebyś zaadaptował się do mocy Super Saiyanina Goda. Czyli Goku chce boską ki przekazać małpie, żeby to była boska małpiatka. Super Saiyanin Bóg? Nie mam pojęcia, o czym mówisz, ale okej, zróbmy to.
Pamiętacie, jak to wyglądało w Kakumei, w fanowskiej mandze, jak Goten i Trunks weszli w kontakt z boską Ki? No to nie było aż tak łatwe, jak tutaj się zapowiada. Skonwertowałem tę energię w naszą Ki, więc to nie będzie tak trudne. Okej. Cokolwiek by to znaczyło, ale przynajmniej Ciemny Jan, przepraszam, że tak to tłumaczę, przynajmniej Dark Hans stwierdził, że tutaj też doda jakieś dodatkowe wytłumaczenie, żeby nie było tak, że Goku SSJ4 sobie nagle pochłania boską Ki, jak gdyby nigdy nic i jest wszystko okej. Okej, podali sobie ręce. Póki co nie widzę żadnej wielkiej zmiany. Wokół ciała małpy jest cały czas złota aura. Co? Moja Ki reaguje. I nawet jeszcze cię nie dotknąłem. O, nie dotknęli się jeszcze. No i mamy to, mówi Goku z Ultra Instinct, Dragon Balla Super. Nie wiem, zaraz ich kurwa nazwę Grześ i Damian. Haha! Wiedza, że jestem w stanie osiągnąć kompletnie wyższy poziom, naprawdę sprawia, że jestem podekscytowany. Dopiero teraz Goku Songo podaje Gokiemu dłoń, superkowemu Goku. Może coś się stanie. Co za niesamowita moc! To jest kompletnie inne od tego, co do tej pory czułem. Moje ciało ledwo jest w stanie zaadaptować taką ilość energii. Łamie wszystkie swoje limity! Mówi Goku Małpiatek. Wow, jego ciało faktycznie zaczyna emitować nieco bardziej czerwoną aurę, w zasadzie nawet całą czerwoną aurę. Ta żółta, wiecie, przypomina mi to naprawdę kolorystycznie Dragon Ball Super Broly. W filmie też wydawało mi się, że Goku jak się transformował w Goda, to aura była dosłownie tak samo rysowana. O! To wygląda dosłownie jak atak Birusa, jak gwiazda, która rozbłyska nisko nad powierzchnią ziemi. Oczy Goku stają się czerwone, a jakie były wcześniej? No nie były czerwone, no były żółte. I jakaś taka żółta poświata się. On tu wygląda dosłownie jak jakiś Super Saiyanin 7 z Google Grafika. Złote włosy ma, okej, no to była sygnalizowana transformacja. Gdyby było tak, że on się przetransformował w walce, to szczerze mówiąc nawet bym się może trochę zdziwił, ale teraz Goku God powiedział, dobra, to damy ci nową transformację i będziesz teraz złotą małpą, ale okej. Okej, słup energii, Goku przemienion. Songo przemienion. To powinien być tytuł tego odcinka. Wow, okej, czyli mamy dosłownie Super Saiyajina 4, tylko że żółtego. Teraz jest cały żółty. I to 10 minut po tym, nawet nie wiem czy 10 minut, po tym jak powiedziałem, że kolorystycznie Super Saiyanin 4 z Dragon Balla GT bije na głowę tego z Dragon Ball Daima, który domyślę jest jednolity kolorystycznie i tutaj mamy dokładnie to samo. Tylko że trochę w drugą stronę. Aż mi się tutaj zrobiło ciepło na kamerce, jasny gwint. Żółty Gok i teraz oczy ma czerwone. Co on tu zrobi? Ale kula energii. O ja pierdziu, co za niespodzianka. Jego włosy zmieniły się na blond? Myślałem, że będą czerwone, mówi Goku w Ultra Instynkcie, który nie jest już w Ultra Instynkcie. Goku z Dragon Balla Super. No i co teraz? Co zrobi ten Goku? Teraz będzie takim kozakiem, bo walczy pożyczoną mocą? Nigdy nie sądziłem, że moc taka jak ta istnieje. To niesamowite. Haha, naprawdę, twoja moc się bardzo zwiększyła, mówi Goku z Dragon Balla Super. No dobra, to co teraz? Jesteś w stanie walczyć z całą swoją mocą? Chciałbym zobaczyć, jak daleko sięga ta boska Ki. Ha! No i teraz rozmawiamy, panie kolego. Twoja moc dosięgnęła poziomu, którego się nie spodziewałem. Teraz nie muszę się powstrzymywać. Nadal Goku z Dragon Balla Super stwierdził, że małpa jest tak słaba, że musi go trochę poratować. Poratuj panie jakąś tam boską Ki czy czymś. Ma pan kierowniczku jakąś boską Ki poratować? No mam. No dobra. Goku ma oczywiście jeszcze perfekcyjny Ultra Instynkt. Prawdopodobnie tutaj to zobaczymy. I to chcę słyszeć. Chcesz mi pokazać te transformacje sprzed chwili? Oczywiście, jasna sprawa. Goku otacza swoje ciało ultra instynktowną aurą, ale nie włącza pełnego ultra instynktu, tylko dalej siedzi w omenie. Dobrze. Na moim poprzednim poziomie to byłoby niemożliwe, żebym cię pokonał. Ale teraz rzeczy będą wyglądać inaczej. Zawalczmy! Zatańczmy! Niemalże oznajmia tutaj złoty Gok, złota małpa, która nawet nie jest złota. Jasny gwint, co to jest za forma? Jakby to nazwać? Limit Breaker chyba to tak było nazwane. Oj, przepraszam, mamy dwa słupy energii, ten Ultra Instinct, bardzo ładnie aura jest rysowana. No muszę przyznać, że jeśli chodzi o sferę wizualną, ta manga to jest bueno, bellissimo, jakby tak wyglądało anime. Zresztą ostatnio też w komentarzach pisaliście, to nic, tylko oglądać, ale okej. Obaj wojownicy znikają i robią tutaj dwie serpentyny na niebie, jedna czerwona, druga niebieska, w zasadzie biała. Mówię niebieska, bo
Jestem głupi. Baba bam! Onomatopeja się tutaj pojawia. Goku w Ultra Instynkcie mimo wszystko nadal z tego co widzę. Zresztą Songo tak samo. Poważny wyraz twarzy. Trudno tutaj zauważyć zresztą wyraz twarzy Songo, ale Goku w Ultra Instynkcie, no mówię, on nie ma jeszcze nawet perfekcyjnego Ultra Instynktu włączonego. Dwie serpentyny mijają się cały czas na niebie, ale wygląda na to, że pierwszy czysty cios zadaje Goku z superki. Songo jest wbity w ziemię, chociaż nie do końca. Jest w stanie opanować swoją pozycję i upada na, może nie na 4 łapy, jak na małpę by przystało, ale na 3 łapy. Goku próbuje niczym jastrząb, pikując z nieba, zaatakować swoją zwierzynę, ale Songo nie jest gołębiem, który da się tutaj zaatakować w ten sposób. Odskakuje w ostatnim momencie i wygląda na to, że ten jeden cios, który Goku z superki wyprowadził, to nic nie znaczyło. On był drugi w kulach. Jak on jest w stanie poruszać się tak szybko, myśli sobie Songo, którego tutaj twarz teraz widzimy z bliska, jego oczy są czerwone, dalej ma tego eyelinera, ale całe jego... W ogóle jego włosy nie są o tyle co żółte, co to jest ten typowy super saiyański blond, no nie? Okej, Goku z superki próbuje zaatakować Songo i wygląda na to, że tutaj jego cios jakoś tak, nie wiem, czy on jest rysowany w taki sposób, bo leci bardzo szybko i Goku nie jest w stanie... Przepraszam bardzo, ale ja wchodzę na... No kurde, oczywiście, że tutaj jest dalsza część na jego Instagramie. We will be back soon, ale on tu wrzucił dalszą część na Instagrama. Moi drodzy. Dobra, cicho, patrzymy dalej. Okej, jestem teraz na Instagramie Dark Hansa i mamy tutaj kilka nowych kadrów z tego co widzę, także ten cios Goku w Ultra Instynkcie nie trafia w Goku SSJ4, ten oplata ogonem rękę przeciwnika. No i co tu się dzieje? Jak to jest możliwe, że Goku w Ultra Instynkcie nie jest w stanie blokować ani unikać tych ciosów? Nawet nie był w stanie postawić bloku. Przecież ciało w Ultra Instynkcie powinno to robić. A tutaj wygląda na to, że małpa too strong. Goku jest wyrzucony, trafia w skałę, ale jest w stanie się od niej odbić. Esto es mulemur... No nie. Ja muszę to tłumaczyć w takim razie. Ale czego to się nie robi dla tak wspaniałej mangi? Esto es el fin? El grande padre? Czy to najlepsze, na co cię stać? Mówi Goku w Ultra Instynkcie. A ten mówi Kinder Bueno, Massachusetts. I'm just getting warm. Robię się ciepły. Rozgrzewam się dopiero. To jest moc Super Saiyanina... Czekaj. The power of the Super Saiyan God can go beyond. Ty, ale ty nie jesteś żadnym Super God Beyond. Chłopaku, ty dostałeś tę moc za darmo. For free. Ty, ja... Dobra, nieważne, ty. To jest obok tłumaczenia, okej. Okej, dziękuję za twoją pracę, obiektywie, tłumaczu, ale idziemy dalej. Okej, co tu w ogóle za reakcja? Jakieś dziecko, nie pokażę wam tego. Jakieś dziecko tutaj łapie się za głowę. Łapią się za rączki, będą się przepychać dwaj wojownicy. O, tutaj mamy po angielsku. Aż robią krater w ziemi, mięśnie się napinają, żyłki pulsują, fani Dragon Balla skandują imiona, w zasadzie imię. Goku, który? Dałeś mi niesamowitą moc, ale nadal jestem daleko od swojego limitu, mówi Songo. W takim razie pokaż mi, jak daleko twoja moc jest w stanie iść, mówi Goku. Okej, tutaj mamy też po angielsku i w różnych językach. Spinają się panowie. Co to jest? Spinają się panowie i mamy wielki wybuch! Co jest dalej? Z tego oślepiającego błysku wyłaniają się dwie postacie, które w akompaniamencie znanych nam onomatopej, chociaż troszeczkę przekręconych, bo mamy tutaj ta, a nie da. Kontynuują swoje starcie. Goku z butem, Goku z ręką. Niesamowite, jest w stanie wytrzymać i jest w stanie utrzymać swoje ruchy. Adaptuje się. Jest taki jak Broly, myśli sobie Goku z superki. Bo to małpa, może o to chodzi też, nie? Broly z Dragon Balla Super też miał tę moc. Ale to nie chodziło o to, że on miał moc małpy w sobie, tylko że był mutantem trochę. Jestem pod wrażeniem. Twoja ki cały czas rośnie. Wygląda na to, że będę musiał walczyć na poważnie z tobą. To jest też dla mnie niespodzianka, ale co masz na myśli mówiąc walczyć poważnie? Co ukrywasz? Nie pogrywaj sobie ze mną, mówi Goku Songo. Songo się zdenerwował i uderza Goku w twarz. Będziesz musiał się postarać bardziej niż to. Nie lekceważ mnie! Przygotuj się na moją maksymalną moc! To jest najbardziej Dragon Ballowe, co przeczytałem w tym miesiącu. Nie lekceważ mnie, przygotuj się na moją maksymalną moc. Prawda? Prawda.
No dobra, tylko ktoś to powiedział. Kto to powiedział? A to Goku Songo to powiedział. Małpiatek to powiedział, zdenerwowany, bo mówi, że ty, Goku, to jest dosłownie sytuacja jak z Majin Vegeta kontra Goku SSJ2. Majin Vegeta się denerwuje, że ten nie walczy na 100%. Wziął go za szmaty, wyrzucił w powietrze. Se voce na lutar con... No, cicho. Sino luchas con todas... Nie. Okej. Jeśli nie będziesz walczył ze swoją... Czemu nagle głos zmieniłem, jak nie mówię po hiszpańsku i bo to hiszpańsko-portugalsku, nie? Jeśli nie będziesz walczył z całą swoją siłą, nie będę usatysfakcjonowany. No i co wtedy? Obrazi się? Poncho de Dragao! Smoczy fisting mu tutaj robi! Dragon Histu! Smoczy limit breakerowy pięścio Super Saiyanin wojownik kosmiczny Songo. It's over, my friend. It's over. Kiedy to zostało wrzucone? 5 dni temu. Co ile Hanzo wrzuca? Co 2 dni. No tak nieregularnie wrzuca. Punio w zasadzie. Puño do Dragao! Golpe del Dragon! Kurde, no dobra, przynajmniej doszliśmy trochę dalej niż Michał tutaj wrzucił, ale co to są za reakcje tutaj? Dice from Fix. Tak czy inaczej. Odsyłam was oczywiście na Instagram autora. Jesteśmy tutaj na Instagramie Dark Hanzo. Czekamy na dalszą część. W zasadzie wydaje mi się, że to już będzie sama końcówka walki, więc trudno mi powiedzieć, czy będzie kolejny odcinek z tej mangi. Ale jeśli nie, to sami śledźcie końcówkę tej walki na Instagramie Ciemnego Jana. Póki co, dzięki wam za oglądanie. Zostawcie lajka, jeśli wam się podobało. Dzięki Michałowi jeszcze raz, że uświadomił mi, że ta manga dalej wychodzi, że jest już ona, powiedzmy tak, bardzo rozbudowana, że można nagrać z niej następny odcinek. Mało tego, ten odcinek jest bardziej obszerny niż ten pierwszy, no nie? Mamy tutaj więcej stron. Jakby coś takiego się pojawiło, dajcie znać, co sądzicie o tej formie Goku. Czy jesteście w stanie zaakceptować to, że on sobie tam pochłonął trochę boskiej ki, bo ona została trochę zmodyfikowana, zmieniona na... Nie rozumiem do końca tego, boska ki, ale została zmieniona na naszą ki, żeby Goku mógł ją pochłonąć, żeby to było trochę łatwiejsze dla niego. Gość jest trochę ciągnięty, no nie? Gość jest trochę takim kolarzem, którego wiecie, ten prowadzący trochę no nie, dobra, złe porównanie. Pozdrawiam wszystkich kolarzy. I tych, którzy prowadzą, i tych, którzy się ciągną jak smród po gaciach. I sprinterów, i górskich, i tak dalej. Dzięki jeszcze raz za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Odsyłam do autora. Pozdrawiam, miłego dnia. Dyziana powiedziałem, a Dyzia jest tu. Nie widać jej. Dyzia, nie widać jej, nieważne. Diana.